Witajcie, święta zapasem, więc dziś bombeczka w stylu barokowym. A może rokoko? No cóż, moje wykształcenie pożeglowało w zupełnie innym kierunku, więc uproszczę sprawę. Bombeczka z glinką lekką. Dużo zdobień, trochę patyny, z jednej strony ptaszki, a z drugiej łyżwy. A na dole dyndadełko, które ma zadać szyku i elegancji. Jeżeli pomysł Wam się podoba, zapraszam na 5 minut wartkiej akcji. A jak się nie podoba, no cóż, będę musiała z tym żyć. W każdym bądź razie zapraszam. Medalion plastikowy i primer. Teoretycznie można primer pominąć, ale niektóre farby uciekają z tego plastiku, więc primer daje dla świętego spokoju. Papier ryżowy lekko używany, ponieważ jedno kółeczko wycięłam do zrobienia pudełka. To jest farba kredowa, akurat pasował mi kolor, ale farba akrylowa oczywiście też może być. To jest stary pędzel gąbkowy, który wyskubałam i ją teraz maluję co jakiś czas. Szara farba akrylowa, domieszam trochę do zielonego i popapram bombkę. Chodzi mi o to, aby uzyskać niejednolity kolor na bokach. To ma wyglądać jak starość, a nie nowy piękny produkt spod chińskiej igły. Teraz trochę wycieniuję brzeg i farba akrylowa i pędzelek skośny. Czemu cieniuję akurat teraz, a nie podczas późniejszej pracy? No nie wiem, tak mi po prostu wyszło. Pędzelek moczę w wodzie, nabieram farbę na jego czubek i rozblendowuję. Gdy farba ładnie równo rozłoży się na pędzelku, mogę cieniować. Wszystko jest suche, więc zabieram się za papier ryżowy. Papier używany w innym filmie, ozdobiłam nim pudełko. Przed przyklejeniem wzory nacinam i robię to przynajmniej w 3 miejscach. Robię to, ponieważ medalion nie jest płaski i albo natnę, albo będę miała zmarszczki. Wzory przyklejam klejem do decoupage. Bombkę smaruję klejem i dopiero na tą powierzchnię przyklejam papier. Dbam o to, aby w rozciętych miejscach papier ładnie się na siebie nałożył. Zamiast zmarszczeń mam papier na zakładkę, ale przynajmniej w tych miejscach, w których planowałam. W tym momencie bombkę zabezpieczam lakierem akrylowym matowym. Na wszelki wypadek, bo jak mi coś nie wyjdzie, to łatwiej to z lakieru zetrzeć. Foremki silikonowe, hit ostatnich miesięcy. Są super ze względu na ich delikatne wzory. Można do nich wlewać żywice, dawać gesso oraz używać masy samoutwardzalnej. A tak wygląda masa lekka z Tamperii. Uważajcie, żeby takich lekkich mas za długo nie mamlać w rękach. Nasze dłonie odbierają im tą odrobinę wilgoci, którą mają, i potem mogą się kruszyć, a resztki, które nam pozostają, szybciutko zbijamy w kuleczkę i robimy z nich następny odcisk. Ja takie delikatne odciski robię z lekkim meniskiem wypukłym u góry, a prościej tłumacząc, pozostawiam trochę grubszą warstwę masy niż potrzeba. Masę do bombki przyklejam przy pomocy Express Glue i robię to na świeżo po wyjęciu z foremki. Przez jakiś czas masa jest plastyczna i możemy ją dowolnie kształtować, naciągać, wyginać, żeby pasowała do naszej bombki albo innego zdobionego produktu. Śliczne są te wzory, a masa po wyschnięciu jest naprawdę trwała. Po wyjęciu z foremki odcisk także docinam nożyczkami bądź nożykiem. Część rzeczy docinam także na bombce. Najważniejsze, żeby wszystko na koniec fajnie do siebie pasowało. Na bombce dominującym kolorem jest zielony, więc użyję dziś zestawu do patynowania. To są farby, po prostu farby akrylowe, które swoimi kolorami świetnie imitują patynę. Zanim wezmę się za patynowanie, odciskom nadam kolor. W zestawie farb do patynowania jest złoty kolor. Pomieszam to z ciemnym szarym i pomaluję moje wzory. Nie dbam o to, żeby kolor rozłożył się równo. Jak mówiłam, to ma wyglądać jak starość, a nie nówka od Chińczyka. Aby praca była spójna kolorystycznie, brzegi pochlapię złotą farbą. Tą samą, która była w zestawie do patynowania. Myślę, że wygląda to fajnie. Do efektu patyny wystarczą farby akrylowe w odpowiednim kolorze. Wcale nie trzeba kupować specjalnego zestawu. Ale ja efekt patynowania lubię, więc sobie kupiłam zestaw. Aby osiągnąć odpowiedni efekt, należy rozpocząć od najciemniejszej farby z zestawu. Mamy dwie, jedną z przewagą zielonego, drugą niebieskiego. Tym razem patyny nie za dużo, odrobinkę. Nic nie poradzę, że lubię kombinować. Między jedną a drugą zieloną wsadzę jeszcze srebrny. A żeby urozmaicić sobie życie, domieszam do niej złoty i szary. Pędzel szczecinowy i metodą suchego pędzla przeleciałam wszystkie zdobienia. Popatrzyłam i efekt nie rzucił mnie na kolana. Zbyt mały kontrast. Więc paluchem bezpośrednio na bombkę zaaplikowałam srebrną farbę. I lepiej, więc mogę skończyć patynowanie. Teraz poszły w ruch dwie pozostałe farby z zestawu. 2 odcienie jaśniutkiej zieleni. Aplikuję ją na te miejsca, gdzie przed chwilą nakładałam ciemniejszą farbę z zestawu. Piękne, błyszczące wykończenie osiągnę dzięki lakierowi Crystal Finish. To jest jednoskładnikowa żywica samopoziomująca. Nakładam i rozprowadzam pędzelkiem. Super lakier, który sam się poziomuje.
Można nałożyć cieniutko jak farby, ale można też nalać grubiej i wtedy jeszcze piękniej się błyszczy. Przy końcu pracy lubię trochę pokombinować, tym razem dodałam perełki w płynie. Wystarczy wycisnąć i zostawić do wyschnięcia. Takich perełek już nie lakierujemy. Wisienką na torciku będzie kryształowa kropla, a raczej plastikowa, która ma imitować kryształ. Żeby pasowała do bombki, ozdobię ją w identyczny sposób. Oprócz ozdobienia kropli zrobiłam jeszcze taką tulejkę z masy. Przeciągnę przez nią wstążeczkę i mam nadzieję, że to będzie też fajnie wyglądało. A skończona bombeczka prezentuje się tak. Praca nad nią zajęła mi 2 dni. Po przyklejeniu ozdób z masy lekkiej dała mi 12 godzin odpoczynku. I taką suchą masę następnego dnia mogłam już spokojnie wykańczać i malować. Mam nadzieję, że projekt Wam się podoba. Wszystkie produkty użyte do wykonania bombki zamieściłam w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.